Fugowanie starej cegły za sprawą własnego autorstwa. Proporcje to 3 części piachu, 0,2, 1,5 części kleju do styropianu, 1,5 części wody z odrobiną wodouszczelniacza. To, ile należy dodać wody, zależy od naszego piachu, czy jest suchy, czy wilgotny. Gotowa fuga ma mieć konsystencję zwartą, aczkolwiek mało kleistą. Nie może być to tak sucha fuga jak typowa kupiona do starej cegły. Przez to, że fuga autorska ma sporo wody, podczas fugowania cegły zmieniają kolor, bo wchłaniają wodę, ale po kilku dniach wszystko wysycha. Finalnie autorska fuga jest powiedzmy 10-krotnie tańsza niż standardowa. Worek kleju do styropianu za 30 zł jest wystarczający do rozrobienia 100 kg fugi i może wydawać się, że to jest bardzo duża ilość, ale jeśli ktoś ma naprawdę dużo cegły, to 100 kg to jest naprawdę bardzo mała ilość. Nie każdy klej będzie do tego odpowiedni, a należy wybrać taki, który będzie odporny na skrobanie po wyschnięciu. Czym fugować? Ja, jak widać, używam zwykłej packi do gipsu i kielni do fugowania. Są do tego specjalnie przystosowane packi, ale uważam, że to zbyteczny zakup. Tej fugi, podobnie jak innych fug opartych na kruszywie, nie polecam aplikować rękawem do fugowania, bo taki rękaw długo nie wytrzyma. Jak widać, moja technika fugowania jest trochę inna niż fugowanie tradycyjną gotową fugą. Ja fugując wypełniam szczelin całkowicie, obcinając fugę jak nożem, gdyż jest ona kleista i jeśli jej nie obetniemy fugując w poziomie, oddalając pacę możemy ją niechcący wyciągnąć. Wiem, że to na razie nie wygląda zbyt dobrze, ale zaraz pokażę kolejne etapy. Ogólnie fugowanie jest proste, a zarazem pracochłonne. Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego koszt położenia ciętej cegły jest tak wysoki, to niech sam spróbuje sobie położyć jedną ścianę, a zrozumie, ile to kosztuje czasu. Jednak nie ma tego złego, jak się złapie wprawę, to praca posuwa się w niezłym tempem. Kolejnym etapem jest powiedzmy rysowanie fugi. Ten etap można
robić od razu, ale ja sugeruję czekać z godzinę lub dwie, aż fuga delikatnie zwiąże. Spokojnie, fuga mojego autorstwa ma bardzo długi czas wiązania. Rysowanie fugi możemy zrobić czymkolwiek. Ja używam kawałka drewnianej listewki o delikatnie większej średnicy niż moja fuga. Tutaj polecam używać czegoś twardego, metalowego, bo takie drewniane narzędzie bardzo szybko zakończy swój żywot. Fuga z kruszybem niestety działa jak papier ścierny. Wszystko to, co nam spadnie po rysowaniu fugi na podłogę, bez problemu możemy ponownie użyć do dalszego fugowania. Wystarczy dodać trochę wody i znowu można fugować. Przed kolejnym etapem proponuję czekać znowu z godzinę lub dwie, żeby fuga mogła powierzchownie wyschnąć. Kolejny etap to szczotkowanie. Jest to ważny etap i od niego w głównej mierze zależy, jak finalnie będzie prezentować się nasza fuga. Na tym etapie potrzebna nam będzie szczotka do szorowania z twardym włosem. Nie ma znaczenia z jakiego włosia, byleby było twarde. Szczotkę trucianą sobie oczywiście darujmy. Dzięki temu, że w poprzednim etapie fuga została zarysowana, w tym etapie mamy pewność, że nie wytrzemy fugi do zera. Szczotka jest twarda, ale wstępnie zaschnięta fuga jest jeszcze twardsza.
Ostatnim etapem przed impregnacją cegły i fugi jest jej ponownie szczotkowanie, czyli robimy to samo co ostatnio, usuwając wszelkie drobinki zastygłej fugi. To, co teraz nam spadnie na podłogę, nie nadaje się do głównego użytku, ale w większości będzie to głównie drobny pył. Impregnację można przeprowadzić najlepiej po całkowitym wyschnięciu cegieł i fugi, czyli po około 2 tygodniach. Wszystko zależy od temperatury toczenia i chłonności podłoża. Należy pamiętać o tym, że cegły wysychają jako pierwsze, a fuga ze względu na dodatek wodouszczelniacza będzie wysychała znacznie dłużej. Będzie ona oczywiście twarda jak kamień po paru dniach, ale finalny jasny kolor uzyskamy nawet po kilku tygodniach. Jak wygląda proces impregnacji, można zobaczyć sobie w innym materiale na moim kanale. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam.